Naprawdę, to jest to, jak piękna jest ta wyspa. To jest niesamowite. Nigdy nie byłem chyba w tak pięknym miejscu na świecie. Powiem wam, że tu jest naprawdę cudownie na Sri Lance. Okej, idziemy na spacer teraz po Sri Lance i zaraz miniemy pana, który za każdym razem, jak tutaj przechodzę, próbuje mi coś sprzedać. Hello, how are you? Dam radę czy nie dam radę? Biegnę po skuter, bo chcę zdążyć przed zachodem słońca i nagrać wam mój komentarz na temat tego, co myślę o tej całej Sri Lance w kontekście polityki narkotykowej, tego, co tu się dzieje w ogóle. Tutaj się naprawdę szalone rzeczy dzieją. Dobra, krótki update. Miałem się wybrać skuterem, żeby znaleźć jakieś ciche miejsce, żeby nagrać film. Pojechałem, zapomniałem gimbala, musiałem się wracać, a w międzyczasie trafiłem na jakichś ziomów, którzy żyją tutaj w jakiejś takiej willi, która wygląda na willę lokalnego barona narkotykowego. Także nie odmówię zaproszenia i jadę tam teraz do nich z wizytą. Skończyła mi się benzyna. Jestem w środku miasteczka. Na szczęście zapytałem dziadka. Prosiłem o pomoc jakiegoś dziadka, który obiecał, że pojedzie i przywiezie mi trochę benzyny. I trafiłem właśnie do tego miejsca, o którym wam zacząłem mówić. Dziwnej rezydencji dwóch ziomków, którzy siedzą tam, przed chwilą palili zioło i zaprosili mnie do siebie. No to jadę. Can take my phone? No, it's only my phone. Only your phone? Yeah. You need to download the app. Download. Yeah. Install the app, the interface, and then you can connect. Okej, teraz się panu udaje. Więc siedzimy, jeden z tych panów tutaj kręci jointa. Wszystkim się podoba bardzo mój gimbal i dostałem nawet ofertę kupna. Więc chyba pan chce pokazać bardzo, jaki jest bogaty i wpływowy. Zapowiada się ciekawie, prawie jak w Scarface'ie. O, jest i nasz pan lokalny, łapie kolejną ofiarę, ale nie sądzę, żeby ta kobieta w kapeluszu na głowie była jego klientką. Powiem wam, że poszedłem nawet raz do jego domu i to miejsce wyglądało naprawdę jak niezła speluna. Pan się przyznał, że generalnie bierze tutaj brown sugar i poszedłem, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda, no i nie wygląda to za fajnie. Nie wygląda to za ciekawie. Facet pewnie nie ma jeszcze 50 lat, a jest już totalnie zniszczony. Zresztą zobaczcie sami. Lagoon? Lagoon? No, Yeah. not yet. You can take a photo there. No, well, not today. Good business today? No business. No business? No business. Oh, well. I'm already. You sell some? Yeah. A little bit? Yeah. And what people buy usually? Weed or hash? Or... Weed. Okay. And brown sugar they buy? Buy, yeah, buy. Okay. It's dangerous though, no? No. You can smoking, covering, no problem. Oh man, I Inside don't the know. room. And police here? No problem with the No police? problem. You smoking in the room and cleaning in the room and coming out, no problem. But there's death penalty for drugs in Sri Lanka. Yes. So... Not problem, you know. Pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć o Sri Lance jest taka. Za posiadanie jakichkolwiek narkotyków grozi tutaj kara śmierci.
Do niedawna ta kara była tylko teoretyczna i nigdy w ostatnich latach nie została wyegzekwowana. Jednak prezydent Sri Lanki, ten pan Maithripala Sirisena, postanowił, że w ramach swojej kampanii wyborczej wznowi karę śmierci za przestępstwa narkotykowe. Not problem, you know. Strasznie ciekawe jest to, co możecie zobaczyć także w lokalnych mediach. Polecam na przykład ten film, który pokazuje, w jaki sposób policja robi nalot na lokalną uprawę marihuany. තුනක පමණ භූමියක මෙම ගංජා වගා කර තිබූ අතර එහි හොඳින් වැඩුණු ගංජා පැල 20,000ක් පමණ මෙහිදී සුරාබදු නිලධාරීන් විසින් විනාශ කරනු ලැබුවා. Też jest podany numer telefonu, także jak wiesz, że takie pole rośnie w twojej okolicy, to możesz zadzwonić, nakablować na kogoś i ci panowie przyjadą, wtedy nagrają film, zrobią zdjęcia do prasy, a później trochę spalą krzaków, a resztę ukradną, zabiorą dla siebie. To w ramach moralnej wojny toczonej z narkotykami. Widzieliście to? Czy widzieliście to, co ja widziałem przed chwilą? Czy widzieliście tą sowę? Chciałem was zapytać, jak myślicie, gdzie trafia to całe zioło, które nie zostało spalone na tym filmie? Bo z tego, co ja się dowiedziałem tutaj, to wygląda to, moi drodzy, tak, że policja przyjeżdża, robi taki nalot, pali 1-2 krzaki, reporterzy wezwani specjalnie na tą okazję robią zdjęcia, a później całe to pozostałe zioło jest konfiskowane przez skorumpowanych policjantów i wpuszczane z powrotem na czarny rynek. A w międzyczasie prezydent sugeruje karę śmierci za przestępstwa narkotykowe, za przestępstwa, w które bezpośrednio jest uwikłana, nadzorowana przez niego publiczna organizacja, policja. Wszystkich tych kierowców tuk-tuków też można kupić hasz i zioło i za każdym razem, jak tu przechodzę albo wsiadam, to prawie za każdym razem ktoś mi coś proponuje. Jak to jest możliwe? Przecież wszystkie plantacje są palone przez policję. Obrazki, które serwuje się tutaj ludziom w mediach, naprawdę są niesamowite i byłyby być może śmieszne, gdyby nie były tak naprawdę tragiczne. W ten sposób, posługując się tego typu technikami, tworzy się w społeczeństwie wyrażenie tego, że państwo jest w stanie wygrać z zjawiskiem narkotyków, jest w stanie wygrać z rynkiem, co jest oczywiście bzdurą i nieprawdą. To, co dzieje się tutaj, to pudrowanie rzeczywistości, pokazywanie opinii publicznej tylko fragmentu rzeczywistości, który został zmanipulowany w taki sposób, żeby wywołać poparcie dla tego typu twardej polityki, której jedynym celem nie jest wcale rozwiązanie problemu narkotyków, ale zwycięstwo w kampanii wyborczej. W ten sposób, moi drodzy, robi się politykę na Sri Lance i w ten sposób robi się z ludzi i z wyborców marionetki, które służą tylko i wyłącznie do realizacji konkretnych celów politycznych. Droga na lotnisko, zatrzymała nas policja. Także robi się ciekawie, pewnie szukają narkotyków. Hello. Albo to po prostu rutynowa kontrola. Jeżeli jeszcze nie śledzisz Poznaj Psychodeliki na YouTubie, Facebooku i Instagramie, to zrób to teraz i udostępnij ten film komuś, komu może się taki temat podobać. A ja dziękuję i do zobaczenia. Jest absolutnie wszędzie. Miałem nadzieję, że znajdę go na lotnisku, no i proszę, znalazłem go na lotnisku. O, cześć.